God, we gotta stop meeting like this. Witajcie, z tej strony Migrum i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption. Witam się z Wami tutaj przy tym NPC. Mieliśmy zebrać $200 i zapłacić mu. Jest to NPC z zadanka Woda i Szczerość. Ja już spotkałam się właśnie tutaj z nim poza nagraniem. Zrobimy to, zobaczymy co będzie dalej i plan jest taki, że zajmiemy się misją u Bonnie. Okay, I'll take it. Here you go then, partner. Good luck out here. Kupiliśmy ziemię. Akt własności mamy. Wróć z dobrymi wieściami do obozu McAllistera. No to akurat jest po drodze. Proszę bardzo, kupiliśmy ziemię. Możemy zmienić strój, patrzcie na to. Ubiór dżentelmena. Wygraj pojedynek w Armadillo, schwytaj lub... Czyli tak, patrzcie na to, mamy tutaj strój, który możemy odblokować i musimy wykonać parę zadań. Wygraj pojedynek w Armadillo, schwytaj lub zabij Mowambara, to już zrobiliśmy. Ukończ zadanie amerykańskie apetyty od nieznajomego. To jesteśmy w trakcie akurat. Muszę wrócić do tej kobiety. Ukończ kryjówkę w Twin Rocks i przeszukaj Cook's Chapel. Kup garnituru krawca w Tips Landing. Sporo. Dobra, to wszystko nam się robi w tyle, tak czy siak. Mieliśmy właśnie takie... O, i patrzcie, to jest najlepsze, że to jest zaznaczone jako nasza nieruchomość. Najlepsze jest to, że wszystko to, co robimy, to wszystko robi się tak czy siak w tle, więc my i tak robimy właśnie te wszystkie rzeczy. Chciałabym jeszcze zobaczyć, czy amerykańskie apetyty zrobimy. Dokończymy i akurat po drodze mam tego gościa. Jeszcze chciałam w ogóle sprawdzić na nagraniu, jak tutaj wygląda podróż dyliżansem. Po prostu w porównaniu do dwójki, pokazać Wam to też. No ale tu mamy sporo rzeczy po drodze, więc na razie z tego nie skorzystam. Dobra, jestem na miejscu. Zobaczmy, czy dokończę to zadanie. Mister, she's gone. Who is? My wife, she's gone. She went out picking mushrooms in the hills near Hanging Rock and they got her. The stories are true. What'd the police do about it? Oh, about as much as you'd expect. Made me fill out a form. Beryl ain't strong, but she's a good girl. I'll see what I can do. Okej, to nie koniec, czyli mamy kontynuację tego zadania. Pamiętacie to zadanko? Zaczęliśmy je już wcześniej i spotkaliśmy dokładnie w tym samym miejscu kobietę. O, mamy tutaj bandytę jeszcze do złapania. Spotkaliśmy kobietę, która poprosiła o odnalezienie syna. Znaleźliśmy plamę krwi, but oraz kości. Mamy tu jeszcze list gończy. No ale dobra, później się zajmiemy tym listem gończym. Na razie zróbmy te amerykańskie apetyty. W tym samym miejscu musimy jej szukać. Teraz ona zaginęła. W tym samym miejscu musimy jej szukać, co zaginął właśnie jej syn. Myślałam, że wrócimy do niej i ją poinformujemy o tym, co się stało, bo w sumie na początku zadanie, jak tam dotarliśmy i nie znaleźliśmy ciała tego chłopca nawet, no to było, że zadanie zostało ukończone. I się trochę dziwiłam, że to wszystko to koniec zadania. Najwyraźniej nie. Najwyraźniej ktoś tutaj jest na rzeczy. Patrzcie na to znowu. Znowu mamy plamę krwi, but, kość, kapelusz. Nie, to jest ręka tym razem. To nie kość, to ręka. But, plama krwi. No i znowu pokazuje, że amerykańskie apetyty ukończono. Nie może tak być. Nie ukończono. Wydaje mi się, że znowu trzeba będzie poczekać i później wrócić tutaj do miasta. No dobra, to na razie jadę tu. Woda i szczerość. Ogólnie, jeżeli słyszycie jakieś dźwięki w tyle cięcia, stukania, piłowania, szlifowania, sąsiad robi remont. Sąsiedzi robią remont, także może być tak, że będziecie czasami słyszeć jakieś dźwięki w tle takim. Dobra, coś czuję, że chyba ten gość w tym mieście później zaginie.
tak czuję. Ale od razu też wtedy po odnalezieniu tej plamy krwi, po tym chłopcu, od razu to zadanie z tą kobietą nam się nie pojawiło w mieście. Więc może trzeba będzie poczekać. Dobra, kupiliśmy nieruchomość za $200. Are we property owners or not? Howdy. You got the deed? Yep. Here it is. I hear about it. All right. Good of you to put your own money up for the deed. There you go. There's a little something extra in there for you. Always best when these transactions go smoothly. Particularly when you can make more money out of it. Good luck with the property, McAllister. Oh yeah. No, to ziemia nie była dla nas, tylko dla niego, więc ciekawa jestem. 220! Ej, ale to się opłacało, ciekawe. Więc odzyskaliśmy to, co mu daliśmy tamtemu Clyde'owi. Jeszcze 20 ekstra zarobiliśmy. Ciekawa jestem, czy gdybyśmy tego staruszka, tego Clyde'a zabili, to czy ten na przykład by się o tym dowiedział i byśmy nie dostali tego? Byśmy nie zarobili tego? Dobra, jedziemy do Bonnie. Słuchajcie, ciekawa sprawa. Fajnie, że dał nam jeszcze coś ekstra od siebie. Mega. Ciekawa jestem, czy też będziemy mogli dalej się tam zatrzymywać, mimo że to już nie jest nasza nieruchomość, ale będziemy mogli się tam zatrzymywać przy niej i czy to będzie kryjówka do zapisu dla nas. Zobaczymy. Patrzcie na to, na ranczu Bonnie, bo tutaj też mamy takiego szeryfa, nie? Na ranczu Bonnie też mamy tutaj list gończy. Też będzie można go zrobić. Dobra, na razie zajmijmy się zadaniem dla Bonnie. Ostatnio robiliśmy trochę zadań pobocznych i zadań fabularnych dla szeryfa, także pora na zadanko dla Bonnie. Pożoga. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Dobra, jedziemy. Thank you, Mr. Marston. I'm sure it's nothing, but I worry about the old fool. Let's go. Giddy up! I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Yeah! Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? I had 6 brothers, but 5 of them died, either from sickness or foolish choices. And the other one? He left for the East and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. I just never met a man in a tie I could trust. Who's that over there? Ciekawe, czy później będzie jakiś wątek z tym jej bratem. Come on, boys. Daddy! What happened? Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch the wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Yeah! Okej, dobra, wracamy. Really? What could have happened to those poor men? And their horses were dead too. I think Stay we should with get back me. there as soon as we Stay can. with me. I've got a bad feeling about this. Come on, easy up now. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Yeah. Those damn rustlers. I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you really want to know? It's disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in, like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't The realize. outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal.
Oh my god! The barn's on fire! No właśnie widziałam, że tam z daleka dym jest, ale zastanawiałam się, czy to stąd. Oż ty w życiu. There ain't enough of us! Get a move on! Somebody get them horses out! We gotta get to the horses! Caballos! This ain't working! There's no way in through the front! Come on! Try and get in through the loft, Mr. Marston! Climb up the windmill! Más agua! Drabina tu się pali. Help me, will you? Oj, kurde. Tutaj, dobra, tutaj. Myślałam, że tam skoczyć. Kurde. Nie udało się, jeszcze raz. No. Jest, mamy to, jest. Kurde, co tu się dzieje? Ale ktoś wyczuł moment, co? Dobra, trzeba konie ratować. O kurde. Dobra, można zjechać też, słuchajcie. Szybko. Patrzcie na to, zablokowane są widłami. We got the door open! Kurde. Ja pierdzielę. O! Daruj. Kurczę, musieliśmy ratować pana. Ale akcja. No nieźle, nie? Mam nadzieję, że złapiemy tych wyrodnialców, którzy to You zrobili. sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. You saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. No, bo jakby tak się zastanowić właśnie, John zaczął hodować owce na początku w dwójce na swoim ranczu. Sława plus 75. Sława żółtodziób. Wieści o twoich czynach powoli rozchodzą się po okolicy. Pomaganie mieszkańcom miasta to dobry sposób, by zdobyć jeszcze większy rozgłos. Super. Mamy zadanko u szeryfa. Kurczę, no i zniknął nam ten list gończy. Mamy zadanie u szeryfa i u tego właśnie też Nigela. Ale jeszcze tu chciałabym te kwiaty zobaczyć, wiecie, czy damy radę zebrać. Chyba że to jest już dostarczenie tych kwiatów. Ja bym chciała zebrać wszystkie i później dla tego gościa je dostarczyć.
Kurczę, szkoda, że tego listu gończego tutaj nie ma, że on mi zniknął. Bardzo szkoda. Może się zaraz jeszcze pojawi, nie? No, uratowaliśmy tą stodołę, ale kurczę, patrzcie tylko na to. Już ugasili, no cała spłynęła, nie? Masakra. Koszmar, koszmar, co tu się stało? No nie wiem, nie ma tego listu gończego. Może się jeszcze pojawi, może o innej porze czy coś. Okej. Thieves Landing jeszcze można by było kupić tę nieruchomość, ale na razie tam nie ma co jej kupować. Dobra, odwiedzimy tego Nigela, tego doktora i skorzystamy sobie teraz z diligence'u, wiecie? Skorzystamy sobie z diligence'u, zobaczymy jak diligence działa w tej grze. Zobaczymy jak to działa, jak to wygląda. O, tutaj jest. W dwójce tak samo mieliśmy diligence, można było przejmij wodze, można było pociągiem jechać też. Jedź na koźle? Serio? Dobra, jedźmy jako pasażer. Ale to jedź na koźle, to też można by było sprawdzić. Dobra. Poprzedni cel podróży, następny zmień miejsce. Thieves Landing za 7. Wybierz jeden z dostępnych celów podróży, aby woźnica wiedział, dokąd ma jechać. Armadillo, Farmer Ridgewood, Thieves Landing, Armadillo za $8. Zobaczmy jak to wygląda. Jest teraz list gończy, patrzcie na to. No dobra, ale już jedziemy do Armadillo, już się pojawił, już jak wsiadłam, nie? Można zmienić miejsce albo pominąć podróż, czyli oglądamy całą podróż, tak? W Red Dead Redemption 2 też mieliśmy możliwość oglądania naszej podróży, na przykład fajna była jazda pociągiem. Okej, woźnica musiał zakręcić. Ciekawe, czy my wyjedziemy w ogóle z tej farmy. Fajna była jazda pociągiem w Red Dead Redemption 2, bo można było popodziwiać fajne widoki, naprawdę fajnie się to oglądało, nie wiem, tak jakby się naprawdę fajnie, no jechało pociągiem i się oglądało te wszystkie widoczki za okna. Dobra, pomijmy podróż może. Okej, John mówi, że utchnie sobie drzemkę, czyli możemy oglądać chyba całą przejażdżkę od punktu A do punktu B, a możemy sobie ją pominąć. No dobra. Oj, w ogóle tu mamy gazety. Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Panie, chciałam kupić gazetę. Ej, no chciałam kupić gazetę. Musiałeś akurat wziąć i sobie pójść, no. Weź. Chciałam pokazać widzom gazetę. Dobra, to złapiemy go. Dobra, został okradziony. Dobra, mamy cię, mamy. A fajne są te motywy. Nie chciałam go uwalniać. Ej! Co ja robię? Chciałam go podnieść. Boże, nie ten przycisk. Daruj. Daruj. Nie chciałam cię uwalniać, chciałam cię podnieść. Kwadrat zamiast trójkąta wcisnęłam. No co ja robię? No to jest świetne. To nie są oczywiście zadania poboczne. Te niebieskie, wiecie, kropeczki, które nam się pojawiają, to są po prostu jakieś tam takie losowe wydarzenia, w których możemy wziąć udział. Tak samo było w dwójce. Często się tak właśnie działo, że ktoś potrzebował pomocy, ktoś potrzebował, żeby podwieźć go do miasta, ktoś potrzebował, wiecie, żeby dać antidotum czy coś.
Dobra, mój koń trochę, kurczę, podszedł za blisko. Przesunął gościa. Dobra, chyba muszę go tak wdać. Here you go. Okej. Do what you want with it. That's the spirit that made this country great, Park. He'll taste some armadillo justice for sure. If they wouldn't arrest me for it, I'd torch that train station. $24, kurczę, no super. Dobra, mamy już list gończy tutaj, ale ja bym chciała podejść do tego Nigela, tego lekarza. Robimy sobie to zadanko. Po 8 nie kłam chyba, że dla zysku. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Ostatnio go uratowaliśmy. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Ja nie mogę. Wzrok Johna mówił wszystko. Będę tego żałować. Head for Ridgewood Farm, John, and hurry. There are people there in dire need of my tonic. Dobra, jedziemy. Myślałam, że on każe nam to kupić od siebie, nie? Wiecie. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be Whoa. so bold. Stay on the road! You're going to destroy the merchandise! For heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine metal in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to I'll regret drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. Whoa, 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 whoa. So it is all a sham. Oh, no, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. Do you think that buxom young girl you see on the voyage camera posters knows the first thing about photography? Advertising, my boy, is the future. You'd best be a man of your word.
suggest you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Ciekawe, to kurczę, dziwnie to brzmi. Nie wiem, nie podoba mi się jego pomysł. Come on. Farma Richwood. No też się umieliśmy chyba. Wódce. Come on, you will not regret it. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Zupełnie mi Be nieznany. you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Strzel w czaszkę. No dobra, no. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Ciekawe, no nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy. Let's just see how sharp you is with a moving target. Get ready to shoot that hat. You're more crooked than a snake in a... Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away? Nie wierzę. Hey, it don't work like that around here, mister. Tam najpierw Come on! chciałeś. Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Tam najpierw... Look at him. The tonic is coursing through his veins. Yeah. You want to fight, friend? Is this how you want it? Behold the miracle tonic. Tam najpierw chciał, żeby był kapelusz podziurawił. Skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This
ends now. Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. No dobra, no, tak się bawimy. Zając wyceluj w broń przeciwnika, użyję 2 wystrzały. Zabito, kurde. Jakie miałam to zrobić? Bo nie włączała mi się zabójcza precyzja. Znów, jeszcze raz. Miałam go rozbroić, wiem, miałam wytrącić mu broń z ręki, strzelić w broń, ale myślałam, że włączy się pojedynek, tak jak za pierwszym razem. Nie, normalnie, okej. Dear boy, the kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. I normalnie trzeba było to zrobić. Wycelować i strzelić. Bez jakby tej zabójczej precyzji w pojedynku. Albo było to możliwe, tylko po prostu ja tego nie odpaliłam. Inaczej to się odpalało. Myślałam, że będzie po prostu ta, wiecie, pojedynkowa zabójcza precyzja. My normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Okej, zadanie zakończone. Sława 25. Spotkaj się z Sethem w Coots Chapel w punkcie S zaznaczonym na twojej mapie. Gdzie on jest? O, to można tu farmę Richwood można wynająć, super. O, on jest tutaj, no to już mijaliśmy tą kaplicę. Dobra, to będziemy się zajmować tymi zadankami w następnych odcinkach. Tym na razie się pożegnamy, ja sobie sprawdzę tą nieruchomość zaraz. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, co myślicie na temat tego pokazu, samej postaci tego Nigela. Było ciekawie, no. Ciekawa jestem, jak tam dalej z Ranchem Bonnie, jak ten wątek będzie kontynuowany. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec i będzie jeszcze jakaś konfrontacja z atakującymi. Zobaczymy, ale było bardzo ciekawie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.